Daleko stąd, za 7 domem, Polak miał upór twardszy niż stal. Na negro ziemi, w filipińskim słońcu postawił ślad, zostawił swój znak. Papier na papier, dzień po dniu, ktoś chciał mu wyrwać każdy grosz. Oszust za rogiem, złodziej za murem, a on szedł dalej, wciąż pod prąd. Duduś Residence. Dzień dobry, Michał Dudkowski, Filipiny, Duduś Family. Słuchajcie, chory jestem. Mam kaszel, ból gardła. Nie mamy wody znowu. Więc ja jestem chory, nie mamy wody znowu i rozpoczynamy nowy dzień, jest godzina 8. Zobaczmy, co dzisiaj przyniesie. Mamy 20 paru pracowników, zaraz po spotkaniu wam wszystko powiem, musimy ich rozprowadzić. Powiem wam, że muszę jechać do sądu. Właśnie jest 5 pracowników dzisiaj, przyszło paru więcej, więc będziemy myśleć tutaj na zrobieniu zadaszenia na tej części. Wszyscy zostali rozstawieni. No, będę musiał z nimi pogadać. Z większością już tam zostali rozłożeni. Na razie podstawowa praca. Ja pojadę do sądu sam dzisiaj no i potem wrócę i będę z nimi, posprawdzam ich i będziemy kontynuować, tak? Oj, beze mnie to nie są w stanie nic zrobić. Po prostu tragedia. No commento. Jesteśmy w proszku według mnie i same problemy. Dobra, ale dzisiaj oczywiście sprawa przeciwko tym oszustom. Sprawa o oszustwo, fraude estafa. Przebieram się i już się widzimy w samochodzie. Słuchajcie, nie czuję się najlepiej. Ja do tego sądu, Jelin została na budowie. Tylko teraz spóźnię się chwilkę, ale to nie ma znaczenia. Muszę tam pojechać, zobaczyć, co tam się dzieje w sprawie tego oszustwa. Ale obudziłem się chory. Ból gardła, katar, osłabienie takiego organizmu. Może gorączka, bo nie wiem, po coś jest dużo bardziej niż normalnie. Nie ma bólu mięśni, więc nie wiem, co to jest. No ale nie ma znaczenia. Chory, nie chory, pracować trzeba. Do sądu jechać też. Więc ja się śpieszę, bo jestem lekko spóźniony, ale wiem, że sprawa bardzo często się rozpoczyna chwilę później, więc nie przejmuję się tym za bardzo, że się spóźni 10 minut. Bo ostatnio 20 minut się zaczęła później. Czasami się zaczyna punktualnie, więc mam nadzieję, że dzisiaj się opóźni chwilkę. Jest to ostatnia rozprawa, kiedy są przesłuchiwani świadkowie oskarżenia, czyli prokuratora prywatnego tutaj z tego tytułu, czyli można powiedzieć nas, poszkodowanych. I od kolejnej rozprawy, chyba już nas nie będzie wtedy, a może będziemy na Filipinach, będą przesłuchiwani świadkowie obrony. A więc tak to w skrócie wygląda. Widzimy się po rozprawie i wam tyle, ile będę mógł powiedzieć, to powiem. Trzymajcie kciuki, a ja mam nadzieję, że szybko wyzdrowieję. Jakiś miodzik, herbatka z miodem, co tam, goździki, coś będzie musiało dzisiaj wlecieć, żeby można było spędzić cały dzień na budowie. Już wczoraj się czułem słabo, ale dzisiaj ewidentnie jest gorzej. Widzimy się zaraz po rozprawie dla was. Tak w skrócie, jesteśmy po rozprawie i czuję się, jakby dzisiaj była porażka sądownictwa na Filipinach. Totalna porażka. Zeznawał dzisiaj menadżer banku, gdzie wszystkie pieniądze szły. Wszystkich wszyściuteńkich poszkodowanych pieniądze szły. I mimo wielu próśb adwokata, prywatnego oskarżyciela, prokuratora, o billing, o czeki, kto je podpisywał, nie dostaliśmy tego. Nawet sędzia nie zapytała. Jakby to nie było ważne. Nie wiem, co mam o tym myśleć, ale według mnie to jest porażka, bo jeśli to jest fraud, tak, oszustwo, no to chyba logiczne, że
musimy wiedzieć, gdzie te pieniądze poszły, gdzie one zostały zdefraudowane. Tak zabrane. No ale nie, on przyniósł dokumenty, menadżer, i tylko, że kto założył konto, kto miał do niego dostęp, prawda, na jakiej podstawie dokumentów miał dostęp i tak dalej, i tak dalej. Nic, czego byśmy oczywiście nie wiedzieli wcześniej. I wszystko, co było wszystko logiczne. Najważniejszą dla nas rzeczą właśnie to było to, gdzie pieniądze, co się z pieniędzmi stało. Dowiedzieliśmy się, że zostało, kiedy konto zostało zamknięte. Co jest też ważne oczywiście. Bo konto zostało zamknięte, no tego wam nie mogę powiedzieć, ale zostało zamknięte przed tym, jak wszyscy wiedzieli, powiedzmy, obudzili się, że to jest oszustwo. Czyli to było już wszystko zaplanowane. Ale dowiedzieliśmy też się ważnej rzeczy, że kiedy ja podpisywałem umowę, to prawdziwy właściciel konta nie miał już nad nim żadnej kontroli. Znaczy miał kontrolę, ale był wprowadzony w błąd przez prawnika i myślał, że nie ma nad nim kontroli, tak? No to jest też wykształcenie na Filipinach. Łatwo nimi manipulować. No co ja wam powiem. Zobaczymy. No teraz za miesiąc zaczynają się przesłuchanie świadków obrony. Ja nie będę na pierwszych 3 albo 4 rozprawach, no ale będę miał do nich wgląd, więc będę wiedział, co tam się dzieje, żeby się dopytać i też wami się podzielić tą wiedzą. No i co? No i czekamy. W teorii za pół roku sprawa powinna się zakończyć. A w którą stronę? To tylko sędzia wie. Według mnie, jeśli linia obrony jest ta, co wiem, to co myślę, no to przegrają na bank. I mam taką nadzieję. Znaczy to też dla ich zdrowia lepsze, żeby przegrali. Tak jak wszyscy mówią dookoła. Czy system sprawiedliwości na Filipinach działa? To jest pytanie za 1000. I okaże się to za pół roku. Plus minus parę miesięcy. Wracam na budowę. Muszę jeszcze odebrać klimatyzację, którą zamówiłem. Bo oczywiście kurier powiedział, że klimatyzacja jest za ciężka i nie może jej przywieźć na skuterze. No kurde, jak może przywieźć klimatyzację na skuterze? Ale firma nie ma samochodów kurierskich, mają tylko skutery na dostarczenie paczek. No tak. Filipiny, witamy w raju. Tutaj naprawdę trzeba umieć się poruszać po tym raju, żeby nie było. Dobra, kończę, bo prowadzę samochód i jest to problematyczne. A tutaj kurier z drabiną, tutaj bez drabiny. Znaczy kurier na skuterze, prawda? Drabinę wiózł. Widać, że dla klienta. Wracam. Słuchajcie, ja już się przebrałem. Idziemy na budowę zobaczyć, co robią. Sprawdzić ich jakość. Słuchajcie. Matt jest w szkole. Lily gdzieś gania z Jerlin i Rio. No dobra, już widzę, że jest słabo. Mają przerwę. Dobra. Tutaj zaczęli przygotowywać się do zamontowania dachu. A więc nawet nic się nie dowiem, bo ich nie ma teraz. Tu płytki. Tutaj płytki. No co to? Idźmy zobaczyć tam, co oni tam robią. Przerwa jest teraz. Jest 2 godziny pracy za nami. Jest 10 z minutami. Ja nie czuję, że rymuję. Widzę, że BIM zaczęli robić tutaj zbrojenie. Tutaj też musimy to dokończyć, a coś jest nie tak. To się tak... Zobaczymy, jak to będzie dalej, jak się jeszcze wzmocni. Coś tam zaczęli działać. What's up? It's the wood you need to use, but it's okay. Mimo że Foreman się obraził, to jego glazurnik został. Wrócił do nas. Co prawda pożyczkę chciał, ale
Powiedziałem, dobra, dostaniesz pożyczkę pod warunkiem, że jutro będzie załatwiona. No i on robi ok. Widzicie, tutaj zrobił 45, co prawda to 45 to też bym polemizował. To mu trochę nie wyszło to 45, ale to nie będzie widoczne. Tutaj już trochę lepiej. Kurde, mój błąd, że nie kupiłem im takiej maszynki, żeby robić kąt 45 na płytkach. I przez to ich 45 jest czasami 30, czasami 60, no ale co jest za coś, no tutaj kurwa jest do poprawy. No w pizdu jest do poprawy. No na tą łazienkę nie chcę patrzeć. Tutaj mamy ogrodzenie. To już jest górne ogrodzenie, więc one nie musi być takie bardzo mocne, prawda? Więc tutaj tylko takie coś robimy, ale tamto, jako że jest, trzyma ten cały mur i będzie level 0, to musi być pełny beam i zobaczcie się różnica. Tutaj jest tylko i wyłącznie 2 zbrojenia połączone ze sobą i to potem będzie zalane, ale tutaj są już 4 i zrobione oczka, więc to jest dużo mocniejsze, no bo tam będzie jeszcze wyższy ten beam. Więc co tu jeszcze mamy? Mamy łazienkę numer 5. Tutaj czy dużo jest do poprawy? No też jest w chuj do poprawy. Ja nie wiem, jak to jest, co z tym zrobimy. No zakleimy to pewnie. Będzie musiało być. Nie wiem. Tu widzę już ktoś robił, wyrównał to. To jest skin coat. I ta ściana w tej łazience i stolik jest biały. Nie jest to jakoś bardzo widoczne. Ale te płytki tutaj, no kurwa, co to ma być? Ja pierdolę. Widzicie to? Co za kurwa? No jak pijany by to robił. Nie, no kurwa. Jak pijany. Jestem wkurwiony, no bo płytki, klej, wszystko stracone. Trzeba będzie to wszystko tutaj trochę ponaprawiać. Dzisiaj 2 glazurników robi pokój i łazienkę dla pokoju pracowniczego. Tutaj cały czas robimy zbrojenie na kaskadzie. Te levele. Musimy zakryć te rury. Ja się pójdę jeszcze raz przejść po pokojach, czy się tam ktoś nie ukrywa. Zjeżdżalnie dogorywają. Maybe play the music. Tutaj zarządziłem, żeby Jelly włączyła muzykę dla pracowników. No i tutaj musimy to zakryć. A, tutaj. Kurde, widzicie. Wystaje i z tym nic nie zrobimy, bo tam elektryka jest. Widzicie tutaj? Będzie musiało być tak. Z tym nic nie zrobimy. Pójdę jeszcze zobaczyć do drugiego pokoju. Tutaj jest ok. Tutaj nie wystaje. No ale dobra. No w pokoju numer 5 będzie wam wystawało. Jakoś to zakryjemy, żeby nie było takie obvious widoczne w całości. No i co wam powiem? No, tutaj zabieramy się za robienie zbrojenia i wzmocnienie tego ogrodzenia tutaj. Tam widzę, że słyszę, że używają tego wibratora. Jelly odpala muzykę tam. A tak wygląda nasza kaskada. Wiecie, to dopiero będzie wyglądało jak... Ja tam nie wchodzę, bo te deski nie utrzymają mojego ciężaru. Ja jestem za ciężki na to. Ale tak to tutaj wygląda. I teraz jak już mamy połączone, zrobione to wszystko, to teraz musimy zrobić to
kaskadę, żeby spływało, a później jeszcze to wszystko zaplastrować. Tu już z tamtej strony widzę, Dario plastruje. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj robią formy. Rozebraliśmy tutaj tą część, jeśli chodzi o rusztowanie. Co prawda nie wiem, dlaczego rozebraliśmy, bo nie zostało to pomalowane, ale pomalujemy na samym końcu, jeśli chodzi o klimatyzację, bo tutaj będą dwie jednostki klimatyzacji. Dla pokoju numer 3 i dla pokoju numer 6. No i tutaj wycinamy formy pod ogrodzenie i pod BIM na ogrodzeniu. Też tak jak mówiliście, macie trochę racji, że niepotrzebnie użyłem koloru czarnego, jeśli chodzi o tam, bo się to nagrzewa. No ale to już wiecie, zmiana koloru i tak dalej, to już będzie na samym końcu. Jak już wiecie, pomalować to jeszcze raz, to już nie będzie problem. Ważne, żeby tutaj wszystko, wiecie, wyszlifować, wykończyć to, powzmacniać, żeby miało to ręce i nogi. Tak? Tam widzę też jeszcze malują dodatkowo. No, powoli to idzie. Tu jest najwięcej roboty, bo idę, bo Jelly mnie woła. O co chodzi? What? Steps there or slope or Shower is there, yes? here? Here is shower, yeah. Our This must be slope to the shower. shower, yes. I stop running. Level the tiles here, then slow down the. Understand? Yeah. Słuchajcie, tutaj wymierzamy i decydujemy, jak będą płytki ułożone. Będzie, wiecie, spadek do... Taka na filipiński styl, tak? Czyli jako, że Filipińczycy zawsze rozklapują tą wodę wszędzie, gdzie się tylko i wyłącznie da, to najlepiej, żeby łazienka była troszeczkę poniżej i był slope, spadek do odpływu. To jest najlepszy sposób. No i ten pokój, no jak widzicie, brakuje tylko cokołów do położenia. No i łazienka. Łazienka będziemy miała 1,50 m, będą płytki w łazience. I to tyle. Dzisiaj 25 albo 26 osób. No i tutaj też płytki. Może dzisiaj, chociaż wątpię. Pewnie tamte położy. Tam zostało jakieś 4 na 3, 12 płytek. Dzisiaj położył 2. 12 płytek. I do cięcia. Jutro powinno być skończone, a pojutrze powinno być położone cokoły wszędzie. Tak naprawdę. No. I tu już widzę, że będzie trzeba podcinać drzwi, bo jesteśmy tutaj i tu, czyli nie mamy tu 1,20 m, 1,10 m. Standard. Dobra, jako że nie mamy formana, to tam 4 najlepszych się siedzi i dyskutuje. Nie wiem o czym, ale niech będzie. Ja muszę się ich wykurować. Czyli jakieś witaminki by się przydały. I zobaczcie sobie tutaj przygotowujemy się pod zrobienie zadaszenia, jeśli chodzi o naszą pralnię, bo elementy dachu przyszły. Teraz tylko trzeba je zamontować, przyspawać, przykręcić. Będzie ten sam kolor jak tutaj. Wszystko wyjdzie w praniu. A ja mam klimatyzację w samochodzie do pokoju elektrycznego, no bo tam ta klimatyzacja nie wyrabia. No jest chujowa, po prostu chujowa. Nie kupujcie najtańszych klimatyzacji, mam nauczkę. Zapłaciłem ile? 400 zł? 600 peso? 6000 peso? Czy 6,5 za klimatyzację.
jest tragedia. Ale tą, co kupiłem, już będę miał wgląd online. Drogie są te klimatyzacje, kurde, klimatyzacje tak, żeby były 1,5 kilo horsepower, czyli 1,5 koni mechanicznych, tak? Czyli jakieś 1,5 kW. To no najtańszą jaką znałem to 17-18 tysięcy peso. Do tego jeszcze montaż. Ale także miała Wi-Fi i mógł nią sterować online. Dobra, na razie przerwa. Ja muszę zjeść śniadanie, wziąć odżywki, witaminki i popracować chwilę. Kilka godzin minęło. Zobaczmy, jakie są rezultaty. Popsuli nożyce oczywiście w międzyczasie do cięcia dachu. Tutaj walczymy z dachem. Jest jedna część zamontowana, ale trzeba drugą podciąć. Teraz wam to pokażę z góry. Jelly włączyła muzykę, więc jest trochę głośno. Zobaczymy, jaki efekt jest tutaj. Coś kłaść na ścianie tutaj. I w pokoju też cały czas mówiłem. Jutro tutaj będą płytki skończone. Zostało tam parę płytek. Potem tylko i wyłącznie do cięcia zostały. Wylewamy beam levelu 0. Nawet troszeczkę ponad level 0 tutaj jest. I Charlie oczywiście. Widzisz, wreszcie będziesz mógł biegać. Tak? Będziesz mógł biegać. What's up? What's the status? Now pouring that one, then after pouring that one, pouring the one Floor? yeah, no, not the floor, the like that one. Ah. You know how to lick that one there. It makes the little beam. What's the size of the septic tank? They say that it's cubic, but this is like that and going up. No, I know. Level. Okay. No, as I go from the up. I see. To jest jakieś 1,5 na 3 metry wysokości 2 metrów. Czyli może być coś koło tego. Tak to tutaj wygląda. Jesteśmy na levelu 0. Tak to tutaj będzie wyglądało. Zostało im do wylania tak naprawdę mało. Trochę tam tylko i tutaj. To chyba tyle, co tutaj jest, to wystarczy. No i tutaj musi być jeszcze ten słup podtrzymujący na wszelki wypadek ogrodzenie. Raz, dwa i tutaj tą część. W pokojach na razie nic nie robimy. Tutaj cały czas też zbrojenie, znaczy te formy robimy, tak? Tutaj 2 osoby robią formę. Może jutro to będziemy zalewać, ale zobaczymy. Zostało 1, 2, 3, 4, 5 plus 3 słupy. Jak na razie pracownicy zrozumieli, że muszą, jak chcą pracować, to muszą się tutaj, wiecie, zmobilizować, że tak powiem. No, utrudnione jest, bo mają jakieś 10 metrów, żeby podawać wiaderka, a jak wiecie ostatnio, no to one są ciężkie. Też dlatego sobie zrobili tutaj rusztowanie. Mamy 2, 4, 6, 8, 10 osób przy wylewaniu tutaj pracuje. Nasza kaskada. Tutaj 3 osoby cały czas. No jesteśmy na kaskadzie. Jedna została wzmocniona, tamta. Tutaj 4 osoby, przepraszam. I łączą tą metalową taką siatkę z tamtej strony ze zbrojeniem.
No zobaczymy, jak to wszystko nam tutaj wyjdzie. Czy to fajnie będzie wyglądało, czy nie. Nie spodziewałem się, że będzie aż takie to trudne. No ale pewne rzeczy nie przeskoczymy, jeśli chodzi o kaskadę i zjeżdżalnię. Jest coraz bliżej końca. No i te kolejne 6 osób pracuje, więc wszyscy tak naprawdę, wszystkie ręce na pokład, jeśli chodzi o ogrodzenie. Poza tym jeszcze tam płytki robią i jeszcze kilka osób pracuje na parkingu. Charlie tutaj się wyleguje. Raz w domu, raz tutaj. Fajnie teraz, bo jak mamy zamknięte, no to możemy go już puszczać. Nie ucieknie do sąsiadów na kury i kurczaczki. No i tutaj lekko przygotowujemy, od razu będziemy musieli zrobić jedną rzecz, bo tutaj musi być wyżej, musi być spadek, słup, prawda, w dół, czego nie było wcześniej, dlatego to jest podwójna robota. Jutro będziemy mieć koparkę, mam nadzieję, więc będziemy mogli te cięższe rzeczy zrobić. Koparka przyjedzie, zrobi też drenaż, żebyśmy mieli odpływ w momencie, kiedy wszystkie nasze tanki, wszystkie nasze zbiorniki na brudną wodę będą pełne, będą szły do zbiornika, których będziemy mieli w drodze. Wiecie, no tutaj ta ziemia nie wsiąka, więc musimy mieć to na wszelki wypadek na uwadze. A to dopiero wszystko się okaże tak naprawdę, jak już otworzymy. I wtedy będzie wiadomo, czy dobrze to zaprojektowaliśmy, czy nie. Ale na pewno dobrze, bo będziemy mieli 8, 16, tyle litrów wody, pojemników, że powinno to wsiąknąć w międzyczasie. No i ten słup, jego zadaniem będzie podtrzymywanie tego tutaj słupa i tych pozostałych 3, tak? One wszystkie będą połączone. Do tego tam będzie zbiornik, który też będzie wzmacniał, będzie zbiornik na brudną wodę. To się nazywa grey water po angielsku. Albo wastewater. To nie jest septic tank, nie mylić z septic tankiem, bo septic tank mamy za tą ścianą i tam jest tylko septic tank i ten septic tank jest tylko i wyłącznie dla apartamentów. Słuchajcie, tutaj musimy troszeczkę odsłonić zbrojenie, żeby się do niego wlepić, jeśli chodzi o tutaj podtrzymywanie postów. Tak naprawdę dlatego skuwamy, żeby potem można było przymocować zbrojenie do tego postu, który podtrzymuje. No i tam będzie zbiornik na wodę. Because tomorrow is backfill. I told already about the pipe. When is the best time to put the pipe in? Because backfill tomorrow. Maybe they will dig again. Spójrzcie, jak tutaj jest to robione, jeśli chodzi o naszą kaskadę. W pierwszej kolejności zostały połączone pręty między górą a dołem i potem od tego kolejne pręty, które będą tworzyć kaskadę. Czyli jeszcze więcej zbrojenia. Z tej strony i z tamtej. Zaraz przejdziemy z tamtej strony i pokażę wam, jak to z tamtej strony wygląda. Tutaj klimatyzacja mi przyjechała, trzeba tą wymienić. To jest zamknięte. A z tej strony to wygląda tak. Już taka pierwsza warstwa cementu została nałożona, żeby to sobie zaschło na spokojnie.
Ta strona jeszcze nie jest zrobiona. No i tam będzie jaskinka, tak jak widzicie. Mała, jednoosobowa. Oczywiście design będzie taki kamienny, ale to na końcu. Najpierw musimy zrobić podstawę. No i jeśli chodzi o stoły, prawda, no to sama podstawa stołów nie rusza się. Ruszają się same te stoły tam w lewej stronie. Zostały albo źle przyspawane, albo coś, będziemy musieli to poprawić, ale to za parę dni dopiero zajmiemy się tym. Mamy jeszcze trochę czasu, wezmę dronka i polatam wam, żebyście zobaczyli zmiany na ten moment z góry. Daleko stąd, za 7 domem, Polak miał upór twardszy niż stal. Na najdroż ziemi, w filipińskim słońcu postawił ślad, zostawił swój znak. Papier na papier, dzień po dniu, ktoś chciał mu wyrwać każdy grosz. Oszust za rogiem, złodziej za murem, a on szedł dalej, wciąż pod prąd. Duduś rezydent stoi jak sen, prawie gotowy już czuć ten dzień. Filipińska noc i polski plan, tu się spotkają serce i żal. Duduś rezydent już prawie śni, mimo tych wszystkich zakrętów dróg. Na wyspie Negros wyrósł nam dom, wybudowany z marzenia i rąk. Czasem brak prądu, czasem brak sił, słomy pod oczy, deszcz leje jak z nic. Ale gdy patrzysz w górę na dach, wiesz, że ten hotel to część twoich lat. Duduś rezydent stoi jak sen, prawie gotowy już czuć ten dzień. Filipińska noc i polski plan, tu się spotkają serce i żal. Duduś rezydent już prawie śni, mimo tych wszystkich zakrętów dróg. Na wyspie Negros wyrósł nam dom, wybudowany z marzenia i rąk. Tak tutaj działamy z dachem. Jutro powinien być skończony. Dzisiaj trochę to zajęło, bo trzeba było pomalować jeszcze, przyczepić jedną tą. Możemy zobaczyć, jak tam płytki w łazience. Mamy co tu mamy. Tutaj będzie prysznic z tej strony. I płytki będą do tak do 1,50 m do tej wysokości, czyli 2 i 1. I tyle im wystarczy, a dalej będzie po prostu pomalujemy farbą wodoodporną. Im to więcej nie potrzeba, może nie będą chlapać. Tutaj będzie jutro docinka i powinniśmy to jutro skończyć. No, wtedy tylko cokoły i tyle. Zobaczmy, jak tam ogrodzenie. Prawie skończyli wylewać, przed chwilą było polatane. Tak naprawdę najważniejsze to jest będą przenosić teraz te halobloki. No, jestem ciekawy, ile będzie uszkodzonych. Tylko nie wiem, czemu tutaj przenoszą. No dobra, potem tam będzie zasypywane. No może i okej. Kilka na pewno będzie uszkodzonych. Nie ma takiej opcji, żeby nie było. No a nasz septic tank zwracamy. Redzi przyjechał swoim samochodem. Jadę go oddać do tego. Do Triumfa. Widzę, że się dzisiaj żwawo zbierają. Jeszcze wylewają, czyli będą chcieli zalać tam. Bo tu zostało zalane, jak zobaczycie sobie. No kurde.
Powiem wam, że nie wiem, co mam troszeczkę myśleć o tym, bo pracują lepiej niż bez Formana. Może to i dobrze. Wiecie, Forman nie był z nimi. Zostało od niego dwóch, trzech pracowników. What's up? But yet they are not anymore to make that. They will not anymore. Did Agnes bring the shoes? They will not anymore pour there because it's not enough time. Oh, well. There. The stick. But for what prepare for that? Prepare for that or pouring? Now, no? The last 20 minutes. No to dobrze. Huh? What last 20 minutes? Jest 4:40. This white? Yeah. Because no water. I get the water from us. Where is no water? No water from there. I get the water from the tap. Where is the water? Empty. So I said, wait. You are a lot. You have so many. Why no one is like initiating to, okay, the drum must have water all the time, even if no pouring. Yeah. No i tam kolejne zbrojenie przyczepiają. I know. They are putting the hollow block there, and the backhoe will pass through. Broken. Now what? Nothing, no. 15 peso less. You can use for the, No. better maybe. You don't need make the all now, yes? Bo w takim tempie to będą wszystkie rozwalone. 3 rozwalone na razie. I to jeszcze tutaj jeden bez rękawiczek. You know why he broken 3? Because he don't have the gloves. No, uwijają się jak na koniec pracy. Oh, tam, he don't have the gloves too, you know? This is the reason. Właśnie marnują nasze pieniądze. No i dobra. Będą zalewać tamto. No a te ogrodzenie jeszcze metr do góry musimy podnieść. Ale głównie z tej strony chcemy. Tutaj chyba zrobimy sobie po prostu zwykły spadek. Taki ten. Nie będziemy tego dalej podwyższać. Bo tutaj idzie droga w górę. I tu sobie zrobimy taki spadek nie po całości. Nie ma sensu tego po całości robić. Tak mi się wydaje. Myślałem, żeby połączyć to z tym, ale nie. Tutaj do tego filaru zejdziemy sobie. Tutaj do tego może, tutaj. Chociaż jak tam podwyższymy, to będziemy musieli dużo bardziej schodzić. Ale to musimy podwyższyć na pewno. To ogrodzenie musimy jeszcze o metr podwyższyć. Jak to wygląda. Tutaj też trzeba to ponaprawiać, bo zostało przyspawane. Tutaj jest to solidne. Może ja tam pójdę na górę. Chcecie zobaczyć, jak to jest na górze? W Klapencjuszach. Słuchajcie, jesteśmy na dachu apartamentów. Tu jest nasz podgrzewacz solarny, który też będzie miał grzałkę zamontowaną tutaj w tym miejscu i tu jest kabel, będzie miał sterowanie z siłowni. Jak jeden nie wystarczy, to kupiłam drugi. Ten jest większy, bo ma 20 rurek podgrzewających i 200 litrów zbiornik, większy niż ten, który kupiłem pierwszy do naszego domu i dla pracowników.
ale zobaczcie widok. Jesteśmy w tej chwili na levelu roof decka tego budynku, który będziemy budować. I widzicie morze? Jest bardzo fajny widok stąd. Spójrzcie sobie. Dach, powiem wam, że jest solidny. Według mnie, tak jak chodzę po nim. Nie ugina się pode mną, więc jest cacy. O. I stąd widać już Dumaguete tam. No i morze, no i tam City Hall. No i nasza budowa z najwyższego piętra, tak naprawdę. Tak to wygląda. Fajnie. Fajnie, oby jak najdłużej nam się nic nie wybudowało tam, tutaj. No i tutaj będą te domy, prawda? 13 domów na tej całej działce tutaj. Została podzielona na 13 działek po 500 metrów i to mają być domy jednorodzinne. No a tutaj na tej działce, prawda, ten nasz apartamentowiec ma powstać. Z dostępem do siłowni i do basenu po prostu przez drogę, tak? Tu będzie parking z tej strony, no i tu będzie droga i wejście na basenik i na siłownię, restaurację. Fajnie, no tam jak zrobimy roof deck, to będziemy na tej samej wysokości, co teraz jesteśmy i będzie widać fajnie morze no i fajnie teraz wieje. Mimo że nie ma wiatru, to fajny jest taki powiewny wiaterek. Tak naprawdę jak w restauracji. Mimo że upał na słońcu, to tam cały czas chłodniutko. Patrzę tutaj, jak to jest zamontowane, bo tutaj jeszcze nie byłem, ale wygląda spoko. Wygląda spoko. Dobra, idę na dół. Drabina jest troszeczkę do poprawy. Tam w 2 miejscach trzeba jeszcze przyspawać ją. Dobra, wycieczka na górę udana. Zostało im troszeczkę tutaj jeszcze do zalania. Zalewają tam podstawę budynku tego zbiornika na brudną wodę. Tak naprawdę. Zostało im jeszcze 5 minut pracy. No i przyjechał żwir. Przyjechała jedna ciężarówka żwiru. Jest 3 or 4 cubic. 4 metry sześcienne żwiru. No i dobra. Więc koniec kolejnego dnia na budowie. Sprzątamy. Kończymy tam wylewanie. Zobaczmy, ile tam tego zostało do wylania. Troszkę tylko. Jutro koparka przyjedzie, to nam pomoże. A no tutaj jeszcze. No dobra, z parę wiaderek jeszcze tutaj, żeby to zalać tutaj, tą podstawę tu, żebyśmy jutro mogli od razu halobloki zacząć stawiać. O. Kolejna dostawa. Dwa 2,30 wysokości. Cztery, 5 wiaderek więcej. No i dobra, no tu widzicie, macie przyczepioną jedną. Tak naprawdę do tego, tu będzie druga. Jutro będziemy to robić. I trzecia jeszcze będzie tutaj do tego. Tak, żeby wszystko było cacy. No. 4 jeszcze. 4 kolejne 4. Nie pomagam im, bo to jeszcze w ramach pracy. Pamiętacie, co
Mówiłem ostatnio. No, co najmniej 3. 3 takie w chuj pełny. W takim tempie to trochę więcej. No dobra, koniec pracy. Ile to już będzie? 5 albo 6 elektryków u nas na budowie i 4 formanów. Budowa na Filipinach. Nie wiem, czy tak każda wygląda, ale nasza tak właśnie wygląda. Może mamy gigantycznego pecha. You go check water? In blue no more? But going inside? I think that they already... Problemem z wodą w lato. Chyba się skończy na studni za rok albo 2. What not working anymore? The pump is only if you turn on. Yeah. Pompa nie działa. O, no water. Zero? Lato na Filipinach.